Witajcie, drodzy widzowie i słuchacze. Dziś zabiorę Was w podróż do XV-wiecznej Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie rozegrała się jedna z kluczowych bitew w historii Wielkiego Księstwa Litewskiego i Królestwa Polskiego – bitwa pod Wiłkomierzem. To starcie nie tylko zakończyło wojnę domową na Litwie, ale także wzmocniło pozycję dynastii Jagiellonów na arenie międzynarodowej. Aby w pełni zrozumieć znaczenie bitwy pod Wiłkomierzem, musimy cofnąć się o kilka dekad. W 1385 roku zawarto Unię w Krewie, która zapoczątkowała sojusz między Polską a Litwą. Wielki książę litewski Jagiełło poślubił polską królową Jadwigę i przyjął chrzest, stając się królem Władysławem II Jagiełłą. Ten akt zjednoczył dwa potężne państwa w obliczu wspólnych zagrożeń, zwłaszcza ze strony zakonu krzyżackiego. Jednakże mimo formalnej unii relacje między Polską a Litwą były skomplikowane. Wewnętrzne napięcia w Wielkim Księstwie Litewskim narastały szczególnie po śmierci wielkiego księcia Witolda w 1430 roku. Witold, kuzyn Jagiełły, rządził Litwą przez wiele lat, a jego śmierć pozostawiła pustkę władzy, którą próbowali wypełnić różni pretendenci. Po śmierci Witolda tron wielkoksiążęcy objął Świdrygiełło, młodszy brat Jagiełły. Jego rządy szybko spotkały się z opozycją ze strony litewskich bojarów oraz samego króla Polski. Świdrygiełło dążył do uniezależnienia Litwy od wpływów polskich, co prowadziło do napięć między obu krajami. W odpowiedzi na działania Świdrygiełły w 1432 roku doszło do zamachu stanu, w wyniku którego władzę przejął Zygmunt Kęstutowicz, stryj Witolda. Zygmunt był lojalny wobec Polski i dążył do utrzymania Unii Polsko-Litewskiej. Świdrygiełło nie zamierzał jednak rezygnować z władzy i rozpoczął wojnę domową, szukając wsparcia u zakonu krzyżackiego oraz innych sąsiednich państw. Zbuntowany książę, chcąc odzyskać tron, zawarł sojusz z inflancką gałęzią zakonu krzyżackiego. Mistrz inflancki Frank von Kerstroff dostarczył mu wsparcia militarnego w postaci około 3000 żołnierzy. Dodatkowo Świdrygiełło zwerbował najemników z Czech i Węgier, dowodzonych przez Zygmunta Korybutowicza, bratanka Władysława Jagiełły. Zygmunt Kęstutowicz z kolei otrzymał wsparcie od Królestwa Polskiego. Król Władysław Jagiełło wysłał na Litwę oddziały liczące około 4500 żołnierzy pod dowództwem doświadczonego dowódcy Jakuba Kobyljańskiego. Armia Zygmunta składała się również z litewskich oddziałów oraz sojuszniczych wojsk ruskich i tatarskich. Pierwszego września 1435 roku na polach w pobliżu Wiłkomierza doszło do decydującego starcia. Bitwa rozpoczęła się od odśpiewania przez wojska polsko-litewskie pieśni Bogu Rodzica, co miało na celu podniesienie morale żołnierzy.
Siły Świdrygieły były w trakcie przegrupowania, gdy armia Zygmunta Kęstutowicza, dowodzona przez Jakuba Kobyljańskiego, przeprowadziła niespodziewany atak. Wojska polsko-litewskie uderzyły w środek armii przeciwnika, rozdzielając ją na dwie części. Następnie skoncentrowały się na eliminacji tylnych straży, co wprowadziło chaos w szeregach wroga. Krzyżacy, zaskoczeni skutecznością ataku, zaczęli się wycofywać. Część z nich schroniła się na wyspie na pobliskim jeziorze, jednak zostali tam otoczeni i pokonani przez litewskie oddziały. W trakcie bitwy zginął mistrz inflancki Frank von Kerskrov, a Zygmunt Korybutowicz został ciężko ranny i zmarł wkrótce po bitwie. Świdrygieło, widząc klęskę swoich wojsk, zdołał uciec z pola bitwy, ale jego siły zostały doszczętnie rozbite. Bitwa trwała zaledwie około 1 godziny, a jej wynik przesądził o losach wojny domowej na Litwie. Zwycięstwo pod Wiłkomierzem miało dalekosiężne skutki polityczne i militarne. Przede wszystkim zakończyło wojnę domową na Litwie, umacniając władzę Zygmunta Kęstutowicza jako wielkiego księcia litewskiego. Dzięki temu Unia Polsko-Litewska została utrzymana, a współpraca między obu krajami zacieśniła się. Dla zakonu krzyżackiego klęska ta była poważnym ciosem. Utracili oni wpływy w regionie, a ich prestiż został znacznie osłabiony. W 1435 roku w wyniku porażki zakon został zmuszony do podpisania pokoju w Brześciu Kujawskim, który na pewien czas zakończył konflikty z Polską i Litwą. Bitwa pod Wiłkomierzem jest często niedoceniana w popularnej historiografii, mimo że jej skutki były kluczowe dla kształtowania się politycznej mapy. Ta bitwa była nie tylko militarnym triumfem, ale także symbolem jedności, która w przyszłości doprowadziła do stworzenia jednej z najpotężniejszych unii w Europie. I tak we wrześniu 1435 roku na polach pod Wiłkomierzem zapadła decyzja, która zmieniła bieg historii. Dziękuję, że wysłuchaliście dzisiejszego odcinka o jednej z ważniejszych bitew wojny domowej na Litwie. Do usłyszenia.